Kryptofamilio, wyobraźcie sobie jedną scenę. Jest kryzys, gospodarka zaczyna zwalniać, ceny rosną, inflacja przyspiesza, ludzie zaczynają martwić się o pieniądze. Ale w tym samym czasie dzieje się coś bardzo dziwnego. Najbogatsi ludzie na świecie nie kupują więcej pieniędzy. Oni z pieniędzy uciekają w złoto, uciekają w aktywa i coraz częściej uciekają też w bitcoina. Dlaczego to oni są ludźmi, którzy rozumieją ten system finansowy najlepiej? Zaczynają trzymać majątek w rzeczach, których nie kontrolują banki. Czy wiedzą coś, czego większość ludzi jeszcze nie rozumie? Bo jest jedna rzecz, którą musisz zrozumieć ty. Bogaci ludzie patrzą na pieniądze zupełnie inaczej niż większość naszego społeczeństwa. Większość ludzi pracuje dla pieniędzy, ale bogaci robią coś zupełnie innego. Oni zamieniają pieniądze w aktywa. To jest ogromna różnica. Przeciętny człowiek odkłada pieniądze na koncie bankowym. Myśli, że oszczędza. Myśli, że buduje bezpieczeństwo finansowe. Ale z punktu widzenia inwestora, pieniądze na koncie to często najgorsze miejsce dla kapitału. Dlaczego? Bo pieniądze w banku tracą wartość. Powoli, każdego roku, przez inflację. Inflacja to mechanizm, który sprawia, że pieniądze z czasem stają się mniej warte. I to nie jest teoria, to fakt ekonomiczny. Jeśli inflacja wynosi 5% rocznie, to w ciągu 10 lat twoje pieniądze mogą stracić prawie połowę swojej siły nabywczej. Czyli nawet jeśli masz dokładnie tyle samo pieniędzy, możesz kupić za nie znacznie mniej. Mniej o połowę. I właśnie w tym momencie pojawia się najważniejsze pytanie inwestorów. Nie, ile mam pieniędzy, ale czy te pieniądze będą warte coś za 10 lat? Dlaczego bogaci ludzie nie pytają, gdzie trzymać pieniądze? Oni pytają coś zupełnie innego. W co zamienić moje pieniądze? Przez większość historii ludzkości odpowiedź była jedna. Złoto. Złoto było pieniądzem w starożytnym Rzymie. Było pieniądzem w średniowieczu. Było podstawą systemów finansowych przez setki lat. Dlaczego? Bo złoto ma jedną fundamentalną cechę. Nie można go dodrukować. Nie można go stworzyć z powietrza. Nie można go wyprodukować w banku centralnym. Żeby zdobyć złoto, trzeba je wydobyć z ziemi, a to wymaga czasu, pracy i ogromnych kosztów. Dlatego złoto przez tysiące lat było magazynem wartości. Kiedy imperia upadły, złoto zostawało. Kiedy waluty znikały, złoto zostawało. Kiedy system finansowy się zmieniał, złoto zostawało. Ale historia pieniądza ma jeszcze jeden moment, który zmienił wszystko. Rok 1971. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił decyzję, która zmieniła świat finansów. Dolar przestał być wymieniany na złoto. Od tego momentu pieniądz przestał mieć realne pokrycie w czymkolwiek fizycznym. Stał się pieniądzem opartym wyłącznie na zaufaniu. Zaufaniu do państwa, zaufaniu do banków, zaufaniu do systemu finansowego. I od tego momentu banki centralne mogły robić coś, czego wcześniej robić nie mogły. Tworzyć pieniądze praktycznie bez ograniczeń. Nowe pieniądze, nowy dług, nowe kredyty, nowy kapitał w systemie. Ale jest jeden problem. Kiedy pojawia się więcej pieniędzy, wartość istniejących pieniędzy spada. Dlatego coraz więcej inwestorów zaczęło zadawać pytanie: jeśli pieniądze można dodrukować bez końca, to jakie aktywa naprawdę są rzadkie? Złoto było jedną odpowiedzią, ale w XXI wieku pojawiło się coś jeszcze. Coś, czego wcześniej w historii nigdy nie było. Bitcoin. Bitcoin powstał w 2009 roku, tuż po największym kryzysie finansowym od wielu dekad, i został zaprojektowany w bardzo specyficzny sposób. Bitcoin ma ograniczoną podaż. W całej historii powstanie tylko 21 milionów bitcoinów, ani jeden więcej. Nigdy. To oznacza coś rewolucyjnego. Bitcoin jest pierwszym cyfrowym aktywem w historii, którego nie można dodrukować. Nie można zwiększyć jego podaży.
Nie można zmienić zasad w prosty sposób. I właśnie dlatego coraz więcej inwestorów zaczęło patrzeć na Bitcoina jak na cyfrowe złoto. Na początku wielu ludzi uważało Bitcoina za eksperyment, ale z czasem zaczęły się dziać rzeczy, które zmieniły sposób patrzenia na tę technologię. Duże fundusze inwestycyjne zaczęły kupować Bitcoina. Firmy zaczęły trzymać część kapitału w Bitcoinie, a nawet niektóre państwa zaczęły traktować go poważnie. Dlaczego? Bo inwestorzy zaczęli rozumieć jedną rzecz. Jeśli pieniądz można drukować bez końca, to największą wartość mają rzeczy, których nie można dodrukować. Dlatego wielu inwestorów buduje dziś portfele oparte na różnych aktywach. Nie polegają tylko na pieniądzach, nie polegają tylko na bankach. Budują portfele otwarte na kryzysy, odporne, otwarte. Jedni kupują nieruchomości, inni kupują akcje, a wielu inwestorów łączy różne aktywa w jednej strategii. Dlatego na tym kanale mówimy o koncepcji, którą nazywamy Portfel 33. To bardzo prosta idea. Podział majątku na 3 części. Bitcoin, złoto, gotówka. Bitcoin daje potencjał wzrostu i niezależność od systemu bankowego. Złoto chroni wartość majątku od tysięcy lat, a gotówka daje płynność, możliwość działania i bezpieczeństwo w momentach kryzysu. Jeśli ktoś chce kupić Bitcoina, ja korzystam z giełdy Binex. Link zostawiam w odpisie dla Was, dla CryptoFamily. Ale najważniejsza rzecz, którą chcę, żebyś zapamiętał z tego filmu. Bogaci ludzie nie myślą o pieniądzach w taki sam sposób jak większość społeczeństwa. Nie pytają, gdzie trzymać pieniądze. Oni pytają, jak zamienić pieniądze w aktywa. Bo pieniądze mogą tracić wartość, ale aktywa mogą tę wartość przechowywać. Dlatego coraz więcej inwestorów patrzy dziś na 3 rzeczy. Bitcoin, złoto, gotówkę, portfel 33. Bo w świecie pieniądza można drukować bez końca. Największą wartością może okazać się to, czego nie można dodrukować. Jeśli jesteś częścią CryptoFamily, to już zaczynasz rozumieć. Bitcoin, złoto, gotówka, portfel 33.